Cześć, z tej strony Mateusz z firmy Dobre Kotły. Facet na łożu śmierci i zapisuje testament. I pisze: zapisuję mojej żonie paracetamol, ibuprofen. Resztę majątku zapisuję wszystko mojej sąsiadce, którą nigdy nie bolała głowa. Suchar musi być na początku, a my jedziemy z tematami. Moi drodzy, dzisiejszy odcinek będzie dokładnie, w które ramy wpisujecie się, jeżeli chodzi o dotacje z czystego powietrza. Czyli nie konkretnie kwoty, jakie dostaniecie, tylko w których ramach według dochodów będziecie się znajdować. I wtedy dopiero w kolejnym odcinku powiem Wam, ile dostaniecie w dofinansowaniu podstawowym, ile w podwyższonym i ile w najwyższym. Na chwilę obecną musicie zorientować się, w której siedzicie ramce. Czy dochód Wasz pozwala na wzięcie podstawowego dofinansowania, czy pozwala Wam na wzięcie dofinansowania podwyższonego, czyli takiego średniego, czy wpisujecie się w ramę najwyższe dofinansowanie. To za chwilę, a teraz dwie krótkie informacje. Pierwsza, co się zmieniło w czystym powietrzu od 1 lipca 2023. Jest jeden szczegół, który się zmienił i jedna informacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Pierwsze może zacznę od informacji. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska na swojej stronie wystosował informację, która mówi, żeby uważać na wszystkich domokrążców, którzy się podają na Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, podszywają się pod program Czyste Powietrze, z którym nie mają de facto nic wspólnego. Taka informacja jest do zapoznania się na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska bądź na naszej stronie w newsletterze na dobrekotły.pl. Możecie sobie tam wejść. Czyli ci, co przychodzą do Was do domu, po prostu nie brać ich pod uwagę, bo to są jak sprzedawcy garków, albo sprzedają złe urządzenia, niedobrane, niedopasowane, żeby sprzedać, podpisać umowę tu i teraz, a później martw się, nie mając serwisu, nie mając niczego i w ogóle nic nie będzie dobrze działało. Tak w większości wypadków działają takie malutkie firemki podszywające się właśnie pod Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska. W skrócie można powiedzieć czyste powietrze, to tak w cudzysłowie. To jest pierwsza informacja, a drugie, co się zmieniło w czystym powietrzu od 1 lipca 2023? Mianowicie zmieniło się to, że wszystkie kotły na biomasę muszą mieć zawartość poniżej 20 mg pyłów na metr sześcienny, więc wszystkie kotły o pyłach, które mają powyżej 20 mg, wylatują z listy ZUM. Macie to w linku u nas w opisie, lista ZUM, tam możecie sprawdzić aktualnie kotły, które są do dotacji, jeżeli chodzi o kotły na biomasę. To jest krótka taka informacja, a teraz przechodzimy do tego, co mamy powiedzieć w tym odcinku. Mianowicie, w które ramy się wpisujemy. Moi kochani, weźmy sobie, wyobraźmy dwa przykłady. Wyobraźmy sobie panią Agnieszkę z panem Markiem, którzy żyją sobie w związku małżeńskim bądź bez związku, ale sprowadzą wspólne gospodarstwo domowe. No i do tego, powiedzmy, mają jedno dziecko, dwójkę dzieci. To już jak Wy tam sobie chcecie. A z drugiej strony mamy panią Genowefę, która jest emerytką, rencistką, kimkolwiek ona będzie, ale prowadzi jednoosobowe gospodarstwo domowe, mieszka sobie sama. I tych dwóch przykładów będziemy się trzymać, czyli pani Agnieszka z panem Markiem z dwójką dzieci i pani Genowefa samotnie emerytka bądź rencistka. I teraz tak, zaczynamy od progu podstawowego. Tam dofinansowanie możemy znaleźć, to będę mówił w kolejnym odcinku dokładnie ile kwotowo, mniej więcej procentowo, to wychodzi około 40-55% tego dofinansowania. I teraz tak, poziom podstawowy. Pani Agnieszka zarabia na przykład 10 milionów złotych, a pan Marek zarabia
nie przekracza 135 tysięcy rocznie. Więc kogo będą brane dochody pod uwagę? No powiedzmy, że obydwoje mają wspólność majątkową i to jest ich wspólny dom. Więc dochody nie bierzemy pani Agnieszki, no bo ona nie dostanie, tylko bierzemy pana Marka, którego dochody nie przekraczają 135 tysięcy złotych rocznie. Czyli pan Marek de facto musiałby mniej więcej, tak szacuję, dostawać około tam 12-13 tysięcy na rękę, żeby dostać takie dofinansowanie. I wtedy łapie się próg podstawowy i tam już procentowo, w zależności czy chce pompę ciepła, czy chce kocioł peletowy, no to już dostaje odpowiednie pieniążki. Z kolei pani Genovefa, żeby w to weszła, w próg podstawowy, samotnie, to też nie może przekroczyć jej dochód 135 tysięcy złotych. I to jest próg podstawowy. Przechodzimy teraz do progu o podwyższonym dofinansowaniu. I tutaj już troszeczkę jest więcej komplikacji. Mianowicie, mamy panią Agnieszkę i pana Marka z dwójką dzieci. Pani Agnieszka teraz z panem Markiem prowadzą wspólnie dalej gospodarstwo domowe według naszego przykładu. Więc teraz bierzemy dochód pana Marka i bierzemy dochód pani Agnieszki. W tym przykładzie powiedzmy, że dochód ich w gospodarstwie wieloosobowym, nie wiem, pani Agnieszka ma 3000 zł, pan, nie wiem, Marek ma 3000 zł, jest dwójka dzieci. I muszą teraz iść do MOPS-u bądź do GOPS-u po zaświadczenie, że jakie mają dochody na jednego członka rodziny, czyli są brane już wtedy pod uwagę dzieci oraz dochody ich wspólne. Powiedzmy, że zarabiają ona trójkę i on trójkę, to jest 6000 zł i jest to dzielone na 4 osoby. Jeżeli nie przekracza na jedną osobę 1894 zł, ale też nie jest mniej niż 1090 zł, to kwalifikuje się ta cała rodzina na poziom podwyższony i wtedy dofinansowanie w większości przypadków to jest około 70% kosztów kwalifikowanych. Ile to wychodzi kwotowo? W kolejnym odcinku. To nie jest ten odcinek. Czyli jeszcze raz, na jednego członka rodziny nie może być więcej niż 1894 zł, żeby dostać poziom podwyższony, ale nie może być mniej niż 1090 zł. Z kolei, jeżeli chodzi o panią Genovefę, to pani Genovefa, żeby dostać poziom podwyższony, czyli ten średni, nie może mieć zarobków mniejszych, czyli emerytury bądź renty, niż 1526 zł, ale nie może przekroczyć więcej niż 2651 zł. W tych ramach się muszą poruszać i wtedy dostaje poziom podwyższony. Z kolei, żeby dostać trzeci, powiedzmy, taki filar, czyli ten poziom najwyższy, to również trzymamy się dalej przykładu pana Marka, pani Agnieszki i tych dwójki dzieci. Jeżeli oni teraz na jednego członka rodziny, czyli bierzemy dochód pana Marka i pani Agnieszki, sumujemy go i dzielimy na wszystkich członków rodziny, w tym przypadku na dwójkę dzieci i na dwójkę dorosłych. Jeżeli ich dochód w tym gospodarstwie wynosi poniżej 1096 zł, przepraszam, 1090, bez 6 zł, 1090, wówczas dostają 100% dofinansowania. Ile to jest kwotowo? Powiemy w kolejnym odcinku. Z kolei pani Genovefa, jeżeli nie przekracza 1526 zł, to ona ma gospodarstwo jednoosobowe, to dostanie również 100%. Podsumowując ten przykład, czyli najwyższy. Wieloosobowa rodzina nie może mieć więcej niż 1090 zł na jednego członka rodziny. Pani Genovefa, czyli jedna osoba, jeżeli prowadzi jednoosobowe gospodarstwo domowe, nie może mieć zarobku więcej niż 1526 zł.
Próbowałem to powiedzieć i przekazać Wam jak najprościej. Mam nadzieję, że to rozumiecie. Dołączam link na dole do naszej strony, gdzie są te wszystkie informacje łącznie z tabelą, ile dokładnie pieniędzy możecie dostać przy poszczególnych progach dofinansowań, ale ja to również będę mówił w kolejnych odcinkach. Jeżeli coś jest niezrozumiałe, piszcie w komentarzach. Jeżeli nie chcecie sami tego robić, również wypełniamy wnioski, ale tylko wyłącznie dla naszych klientów. Nie robimy tego zarobkowo, jest to po prostu usługa dodatkowa. Pieniądze, które pobieramy, są na pokrycie kosztów bieżących, można powiedzieć, obsługi, bo jednak to trochę czasu pochłania i trochę to czasu kosztuje, żeby wypełnić taki wniosek, później go rozliczyć, później zebrać dokumenty. Jest to czas. Wiadomo, ludzie, którzy tutaj pracują, nie robią tego za darmo, więc trzeba im również za to zapłacić. Więc można powiedzieć, kwoty, które pobieramy przy zakupie kotła, jeżeli ktoś chce wypełnić taki wniosek, to są symboliczne i są na pokrycie tych kosztów. To tak, żebyście wiedzieli. Jeżeli chcecie, żebyśmy to zrobili odpłatnie, to nie do nas. Jeżeli ktoś nie zakupuje urządzenia, tego po prostu nie robimy. Nie zajmujemy się, są wyspecjalizowane firmy, można ich gdzieś tam szukać na internecie i wtedy one coś takiego odpłatnie robią, ale na pewno jest to dużo wtedy droższe. Tak więc, moi drodzy, dla mnie suba, lajka i co? I do następnego odcinku. Cześć!